Wow! Zauważyłem, że coraz więcej osób zna tego pana. Tak, Peter McKinnon, czyli kanadyjski vloger, który w ciągu roku uzyskał prawie 2 miliony subskrypcji. Wow! W czym tkwi jego fenomen? I jaki jest jego sekret? Podobnie jak w odcinku z Casey Neistatem, przeanalizowałem twórczość naszego dzisiejszego bohatera i zebrałem kilkanaście cech, które łączą jego filmy. Zaczynamy! Jedną z zauważalnych rzeczy po obejrzeniu kilku odcinków jest kawa. McKinnon wręcz wprowadza kult czarnego napoju. Widok gorącej kawy budzi nas i podświadomie przywołuje przyjemne skojarzenia, przez co już na początku wprowadza w pozytywne wibracje. Peter przyzwyczaja widzów do konkretnych zachowań. Na przykład charakterystyczne przywitanie "What's up, everybody" jest niczym wystrzał basu z głośników sygnalizujący widzom, że zaczyna się odcinek. Trudno nie zauważyć jego stylu. Lubimy obserwować takich ludzi. Kojarzą nam się z indywidualnością, wolnością, umiejętnością chodzenia własnymi ścieżkami, które mogą doprowadzić do sukcesu na YouTubie. Ale czy to wystarczy? Niekoniecznie, ale oryginalność może być atutem. Peter ma kilka takich charakterystycznych zachowań. Na przykład ustawianie kamery bardzo nisko i kucanie do niej. Charakterystyczne podpieranie się, zamyślanie się wręcz, jak on to robi. Rzeczą, o której trzeba wspomnieć, to dźwięki, a dokładniej ocieranie dłoni, czy też podczas ekscytacji może niektórych denerwować, a tym bardziej siorbanie. W każdym razie pod względem dźwięku jest to na pewno ubarwienie. U Petera na kanale możemy znaleźć ujęcia z drona, ale to już nic dziwnego. Zwróciłbym jednak uwagę na jego miniaturki. Wbrew przekonaniu, które mówi, że obrazek musi być rzucający się w oczy, jego są czyste i proste, bez dodatków, co czyni je estetycznymi. I przez to właśnie wyróżniają się z tłumu. Kanał McKinnona to przede wszystkim wiedza praktyczna i teoretyczna z dziedziny fotograficznej i filmowej. Dzieli się on swoją wiedzą w sposób cykliczny, bo w każdy wtorek tego właśnie dnia wiemy, że na jego kanale pojawi się 2-minutowy zegar odliczający poradnik lub tutorial. I tą powtarzalnością McKinnon kupuje widzów, bo myśl o ominięciu nas przydatnego filmu wręcz zmusza do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj. Działalność Piotrka to nie tylko poradniki, ale też wideoblogi, które potrafią zaskoczyć na przykład niby zegarkiem, a tak naprawdę urządzeniem do... Pole mokotowskie. Jak widać, dzieją się tu rzeczy niebywałe. Czy jest coś jeszcze? Owszem, niemalże w każdym odcinku jest tak zwany B-roll. Czyli przebitki w panoramicznym formacie, które pozwalają odetchnąć widzowi. Mają one często zmienne tempo i ciekawe przejścia. Doceniamy dobrze sfilmowane ujęcia i włożoną pracę podczas montażu, co przekłada się na łapki w górę. Kanał o tematyce mogłoby się wydawać niszowej, bo fotograficzno-filmowej może ogromnie urosnąć i stworzyć bardzo dużą społeczność. Jest to dowód na to, że widz tak naprawdę kupuje nie tylko wiedzę, ale też człowieka, jego pasję, jego energię, która motywuje do działania swoich odbiorców i do tworzenia własnych rzeczy. Jeżeli podobał Ci się ten film, będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję, która jest tak naprawdę wyrazem zaufania, więc tym bardziej bardzo Wam serdecznie za nią dziękuję. No i jakby to powiedział Peter McKinnon, do zobaczenia w kolejnym filmie.